No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Michu Michalski z tej strony, a dzisiaj polecimy sobie z update'em rynku, chociaż nie zabraknie również tutaj airdropów. Generalnie zebrałem wszystkie informacje, które znalazłem na rynku krypto, zwinąłem je w taką elegancką kuleczkę i dzisiaj Ci ją zaserwuję, także będzie super fajnie i przyjemnie. Tradycyjnie zapraszam na intro. Więc na początek wbijamy tutaj na Dropstab i możemy zauważyć, że Fear and Greed Index rósł nam na poziom 56 punktów. O co tutaj właściwie chodzi? Ponieważ mamy Bitcoina powyżej 74 tysięcy dolarów, wzrost o 5%, mamy Ethereum również wzrost o 9%, czyli 2383, mamy BNB, ale tutaj raczej słabo, Solana, no coś nam tutaj się ruszyło, fajnie ruszył tutaj hype, 44 dolary również, ale mamy również takie wzrosty dwucyfrowe, na przykład Rave. Co tutaj się w ogóle wydarzyło z tym Rave? Ponieważ Rave wzrósł z 2 dolarów na teraz 13 dolarów. Skorekcił tutaj z tych 13 dolarów na 7,5, ale z tego co widziałem po tym tokenie to jest naprawdę tutaj bardzo niski float i najprawdopodobniej jest to po prostu manipulacja, jest to short squeeze, ponieważ większość tych tokenów jest właśnie trzymanych przez Team. Największe wolumeny są tutaj akurat na OKX-ie, na Futures. Później mamy Gate.io 115 milionów, później mamy BitGeta 80 milionów i Krakena 37 milionów. Ale naprawdę uważajcie z tym tokenem, bo możecie być tak zwanym exit liquidity tutaj. Sprawdźmy, co się dzieje na aktywnościach, czy mamy tutaj do roboty jakieś ciekawe taski. Widziałem, że pojawił się nowy testnet. Ten testnet to jest właśnie ten Simple Chain. Mają oni tutaj finansowanie na poziomie 15 milionów dolarów, także jeśli chciałbyś zobaczyć wideo na ten temat, daj znać w komentarzu. Poza tym mamy również Dango. Mają tutaj jakąś kampanię tradingową, ale z tego co widziałem, to mieli oni ostatnio jakiś problem ze smart contractem, także nie wiem jak im to idzie. I tak jak widać tutaj performance na X-ie jest bardzo słaby. Także raczej bym tam nie uderzał, a jeśli chodzi o te pozostałe aktywności, to omawiałem je w poprzednim wideo. Lecimy dalej. No i ostatnio mocny szum na X-ie bardzo robi Zonda. Chodzi o to, że Zonda przyblokowała swoje wypłaty. To nie jest tak, że te wypłaty nie wychodzą, tylko wychodzą po prostu dużo wolniej niż wcześniej. I to już nie dzieje się od wczoraj czy przedwczoraj, tylko od jakiegoś miesiąca. Podobno mają tam jakieś problemy techniczne, jednak co jest śmieszne, ludzie w ogóle wypłacają pieniądze z Zondy prosto na przykład na Binance albo na MEX. Pamiętajcie o tym, żeby nie trzymać większych środków na giełdach, chyba że Wam są one tam akurat potrzebne, jeśli nimi handlujecie lub jeśli używacie ich w jakikolwiek inny sposób. To jest ok, ale musicie brać to na klatę, że ryzyko zawsze jest po Waszej stronie. Pamiętacie FTX? No i tutaj bardzo możliwe, że mamy podobną opcję, ponieważ Tomasz Mencen konkretnie doszukał się tutaj wpisów, gdzie Zonda zainwestowała 75 milionów euro z środków klientów na jakieś pożyczki. Długoterminowe i krótkoterminowe. Jest tutaj cały artykuł opisany o tym. Generalnie cały polski Twitter mocno huczy na ten temat. Możemy tutaj przejść do tego artykułu, gdzie mamy środki klientów zostały zainwestowane zarówno krótko, jak i długoterminowo, gdzie później mamy kolejny wpis, który właściwie przeczy temu pierwszemu, ponieważ Zonda Krypto nie dotyka środków klientów, ani fiat, ani krypto i nie inwestuje, ani ich nie pożycza. Także mamy tutaj jakąś niezgodność w tych papierach, które są udostępniane przez estońską firmę, estońskiego regulatora. Przemysław Kral, czyli CEO Zonda Krypto, przed chwilą nawet puścił takiego posta. Nie należy mylić pojęć inwestowania z mechanizmami zarządzania płynnością, market making. Nie służą one do spekulacji, lecz zapewnianiu możliwości sprawnego handlu i realizacji zleceń. Problem jest tutaj taki, że Proof of Reserve nie jest oficjalny. Gdyby Zonda Krypto udostępniła swoje portfele,
wszystko by było jasne i by było wiadomo, ile oni mają konkretnie środków, no ale później pojawia się druga strona, czyli ile właściwie środków zostało zdeponowanych przez ich użytkowników. Była tutaj w ogóle mega nagonka polityczna, jeśli chodzi o Zondę. Pojawiło się bardzo dużo różnych materiałów, no i dobrze by było, żeby to wyjaśnili. Ja liczę na to, że wyjdą z tego, że wszyscy użytkownicy odzyskają swoje pieniądze, a oni zaskarżą po prostu tych wszystkich trolli, które wypisywały głupoty na ich temat, ponieważ byli to w ogóle ludzie pewnie w pewien sposób opłaceni z jednej strony politycznej, ponieważ największa nagonka była tutaj na prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę Mika, która i tak nie obroniłaby użytkowników od straty funduszy w tym przypadku. Tutaj mamy kolejną sprawę, zaczynamy w ogóle od takich bardziej złych newsów, także najpierw lecimy w tą złą stronę, a później pokażę Wam te lepsze rzeczy. I tutaj mamy karę od KNF-u dla XTB w postaci 20 milionów złotych. Doszukali się tam niezgodności praktyk rynkowych dotyczących sprzedaży skomplikowanych instrumentów finansowych, no i chyba najlepiej opisał to pan Szymon Machalica, znany wcześniej z TJS-u. Mieli tutaj fikcyjne ankiety, które i tak, nawet gdyby ktoś nie miał pojęcia o rynkach finansowych, to i tak taką ankietę, taki kwestionariusz potrafiłby po prostu skończyć. Później wrzucali wszystkich do jednego worka, więc stworzyli takie grupy docelowe, które miały targetować konkretnych użytkowników zależnie od ich doświadczenia, a w sumie produkty, które były im tam serwowane, były identyczne. Do tego ta ich lista hot produktów, które dawały największy zarobek brokerowi, czyli XTB, ponieważ miały bardzo tam wysokie spready i klient myślał, że to okazja, a tu po prostu broker dbał o własną kieszeń. Półprawdy o ryzyku, informacje dla klientów były tak skonstruowane, żeby broń Boże nie zniechęcić ich do inwestowania. Zbyt mało klientów, zbyt dużo lania wody. XTB generalnie śmierdzi od dawna i już wcześniej wydaje mi się, że dostali taką karę od KNF-u. Jednak z tego co wiem, mogą się tutaj odwoływać po kilkadziesiąt w sumie razy. The Matrix is everywhere. Także tutaj również będziemy obserwować i będę informował, jak sytuacja się rozwinie. Dalej mamy exploit, który jest związany z Polkadot. To nie jest właściwie exploit Polkadot, ponieważ był tutaj hack na bridge'u Hyperbridge, który dawał możliwość wymintowania tokenów DOT na Ethereum. Tutaj również się pojawiło właśnie wyjaśnienie. Chodzi o to, że ktoś znalazł lukę, wymintował 1 miliard tokenów DOT, które spuścił w jednej transakcji na łańcuchu Ethereum, jednak wyciągnął z nich jedynie 237 tysięcy dolarów. Była tam bardzo niska płynność, oberwali bardzo mocno, jednak później arbitrażyści zrobili swoją robotę i generalnie Polkadot przez to wszystko straciła 5%, 5,6%, co w sumie nie jest za dużo, ale patrząc na to, jakie unlocki są tam na Polkadot, to i tak jest raczej w trendzie spadkowym. No i teraz wbijamy na TAO, czyli BitTensor, ponieważ mamy tutaj dość sporą dramę. Konkretnie chodzi o Covenant AI, który operował subnetem trójką. Mieli tutaj konkretnie ponad 70 nodów, no i mają tam pewne komentarze, jeśli chodzi o zarządzanie całym BitTensorem. Chodzi o to, że stwierdzają, że ta cała decentralizacja to jest taki teatrzyk jedynie. Zablokowali im tutaj wypłaty i ja w sumie nie będę się mądrzył w tym temacie, ponieważ najlepiej to opisał nasz kolega Olivier. Jeśli inwestujecie w TAO, to na pewno polecam sprawdzić sobie ten post, tak żeby to było dla Was jasne. Z tego co widziałem, no to TAO straciło jakieś 20%, ale najbardziej poleciały właśnie te subnety, więc cały ten trend na TAO w ostatnich tygodniach generalnie skraszował się pod wpływem tych informacji. I to w sumie nie jest pierwszy raz, gdy coś takiego się dzieje. Zwykle projekty w takich momentach można było sobie skupić po prostu na promocji, a później pokazywały ponownie swoją siłę, więc ja
cały czas wierzę w Tao, cały czas sobie go powoli akumuluję. Mimo tego, że udało mi się na nim zarobić już dość sporo, to mógłbym go porównywać do takiego Bitcoina AI po prostu. No i właśnie, przechodząc do Bitcoina, to ostatnio dostaliśmy newsa, w którym okazało się, że jakiś muzyk z Ameryki, Gareth Dutton, stracił prawie 6 bitcoinów, czyli ponad 424 tysiące dolarów, wpisując po prostu na nowym komputerze swoje słowa kluczowe, ale okazało się, że po prostu ściągnął jakieś felerne oprogramowanie. I właśnie tutaj w tym poście był screen, jak to oprogramowanie wyglądało. No ale proszę pana, trzeba czytać to, co się ściąga. Nie wiem, jak to się stało, że w ogóle Mac zaakceptował taką aplikację w swoim storze, no ale tu od razu widać, że jest coś nie tak. Także nie twoje klucze, nie twoje bitcoiny, ale jeśli jesteś zmęczony, to lepiej nie rób takich akcji, ponieważ różnie to może wyjść. Mimo tego, że robiłeś to wiele razy, to zawsze jest lepiej być maksymalnie skupionym na tym, co robimy, nie rozpraszać się, tak jak ostatnio napisałem w moim poście na motywacyjnym poniedziałku, multitasking po prostu nie działa. Także pełne skupienie zawsze, gdy siadamy do krypto. No i lecimy dalej z tymi niezbyt ciekawymi newsami. Właściwie to jest bardzo ciekawe, tylko że jest bardziej negatywne niż pozytywne, ponieważ mamy tutaj również kolejną dramę, jeśli chodzi o World Liberty Finance, czyli projekt rodziny Trumpów. Generalnie wychodzi na to, że jest tutaj duża niezgodność z tym, co mieli oferować swoim inwestorom, a co oni tak naprawdę robią, ponieważ użyczają pożyczek swojego własnego tokena, pod które biorą zastaw stablecoiny i później robią takiego loopa. Taki system generalnie mi przypomina to, co się działo również na Lunie. O kurwa! Opisałem to na swoim Twitterze w 3 postach, no i tutaj również się dołączył Justin Sun, który bardzo mocno zainwestował w to, żeby trochę zbliżyć się do rodziny Trumpów. I pamiętam, że po wypuszczeniu tokena WLFI jego portfel został zablokowany i to w sumie nie jest nic nowego, że te opcje były tam dostępne, że administrator mógł zamrozić portfel, zablokować tokeny, tak żeby dany inwestor nie mógł go sprzedać. Jednak problem w tym całym systemie był taki, że tam nie było max capu, do którego mogliśmy zainwestować. Więc jeśli chciałeś zainwestować $500, wkładałeś $500, jeśli chciałeś zainwestować 500 milionów, również mogłeś kupić za 500 milionów. No i teraz Eric Trump tutaj w ogóle zaczął usuwać swoje posty na X-ie na temat WLFI. Usunęli w ogóle osoby, które były zaangażowane w ten projekt. Na początku mieliśmy token Trumpa, później mieliśmy Milanie. Bardzo możliwe, że teraz mamy WLFI. Ja akurat swoje tokeny sprzedałem, te, które kupiłem właśnie w przedsprzedaży, także właściwie to odzyskałem swój wkład, więc to, co mi tam później skapnie, to właściwie nie ma znaczenia, jednak obserwuję całą sytuację. Kontynuując z giełdami, nie wiem, czy wiecie, że CZ ostatnio wydał swoją książkę. No i Star, czyli CEO OKX-a, zarzucił mu, że on wcale nie jest rozwiedziony, ponieważ gdy CZ został przyjęty do OKX-a, zanim CZ otworzył Binance, to pracował w OKX, który wcześniej nazywał się OKCoin, gdzie pracowało jego ex-małżonka. Pracowali tam razem, a w pewnym momencie stamtąd odeszli właśnie po to, żeby stworzyć Binance. Więc jego małżonka cały czas jest zaangażowana bardzo mocno w Binance i podobno Star stwierdził tutaj, że oni dalej są małżeństwem, mimo tego, że mają rozwód, i CZ powiedział, że może dać $1 miliard o zakład na to, że on jest rozwiedziony. A ty, kolego CZ-cie, skąd ty masz w ogóle $1 miliard, skoro ty ostatnio siedziałeś w ogóle w więzieniu? Skąd są te pieniądze, tak żeby rozrzutnie je wkładać w jakiś dziwny zakład z
sprzeczając się tutaj na Twitterze w ogóle. Skąd są te pieniążki, proszę pana? To jest bardzo ciekawe i to, co się dzieje ostatnio na Binance, to nie idzie w dobrą stronę. Lecimy dalej, proszę Państwa, i tutaj już wchodzimy w te bardziej pozytywne informacje ze względu na to, że SEC tutaj ma dla nas ciekawe oświadczenie, w którym informuje, że aplikacje DeFi nie muszą się rejestrować jako brokery. Chodzi tutaj o takie DeFi jak Uniswap, MetaMask Swap, DEX agregatory i tak dalej. Więc teraz mamy tutaj taką jasność, w której możemy działać w sferze krypto, jeśli chodzi oczywiście o Stany. Ponieważ nie trzeba tutaj nic konkretnego rejestrować, możemy po prostu odpalić swoją zdecentralizowaną aplikację i może ona sobie działać. A później mamy Michaela Saylora, który, uwaga, robi tutaj bardzo duże zakupy. I to kolejny już raz poniżej średniej ceny zakupu. I teraz rzuca $1 miliard. Podobno kilka dni wcześniej sprzedał trochę swojego STRC właśnie po to, żeby zrobić te zakupy. Używając tego $1 miliarda kupił 13 927 bitcoinów po cenie 71 902. Więc w sumie mają już 780 897 bitcoinów, a średnia ich cena zakupu to jest 75 577. Jeśli średnio zaawansowany, a nawet taki początkujący inwestor używa metody DCA, to wydaje mi się, że może mieć dużo lepszą cenę niż taki właśnie zaawansowany inwestor jak Michael Saylor. No, chociaż Michael Saylor ma bardzo długą listę swoich zakupów, ale wydaje mi się, że lepiej jest kupować taniej niż drożej, także daj znać, kiedy Ty zaczynasz swoje DCA. Ja już w sumie dawno zacząłem, ale podchodzę do tego na spokojnie. No i teraz mamy tutaj kolejnego wieloryba, czyli Toma Lee z BitMine, który zrobił trochę mniejsze zakupy niż Michael. Konkretnie wydał tutaj 156 milionów na ponad 71 tysięcy Ethereum. W tym momencie trzymają ponad 10 miliardów Ethereum właśnie, jednak cały czas są na stracie. A teraz przechodzimy do naszej ulubionej części, czyli do airdropów i mamy tutaj airdrop od Horizon, na który mamy jeszcze 16 dni na sklejmowanie. Cały czas jest to sezon pierwszy, także sprawdźcie, jeśli działaliście. Później mamy ten airdrop od Align Layer. To akurat Wam pokazywałem w zeszłym tygodniu. Tutaj akurat było bardzo łatwo się zakwalifikować, ponieważ trzeba było trzymać minimum $50 na różnych sieciach, także warto jest sobie to sprawdzić. Kolejnym airdropem jest tutaj Jupiter, jednak można go sklejmować jedynie używając Jupiter Wallet i podobnie było z tym wcześniejszym airdropem, a później włączyli opcje dla innych walletów, także ja tutaj jeszcze sobie spokojnie czekam. No i również mamy tutaj kolejny airdrop od Mezo. Jeśli działacie, to również linki będą w opisie. Mamy tutaj do sklejmowania również airdrop od Carve. Pamiętam, że pierwszy airdrop dostałem, jednak w sezonie trzecim już się niestety nie załapałem. No, God, please, no! No! Warto sobie to sprawdzić. Ja nawet nie pamiętam, za co konkretnie to było. Później mamy tutaj airdrop od Genius Terminal, który jest wspierany przez Easy Labs, czyli przez stary Binance Labs. Jeśli używaliście, to dokładnie dzisiaj pojawiła się tutaj roadmapa, pojawiła się również tokenomia. Tokeny są generalnie dostępne do sklejmowania. Dla community wyszło 21%. Mam tutaj jeszcze jeden taki airdrop na Base. Jednak no, tam trzeba robić swapy. Niby tutaj, jeśli jesteście aktywnym użytkownikiem na Base, to można się na coś załapać. Ja się podłączyłem swoim portfelem i generalnie nic tam nie mam, a swapów na Base zrobiłem dość sporo. Więc tutaj lekko mi to śmierdzi, ale jeśli masz wyższy poziom ryzyka, to można tutaj trochę podziałać. Ja żadnych swapów tam nie robiłem. Można tutaj dostać dodatkowe 20% od referali, jednak ja żadnego referala nie będę Wam tutaj wciskał. Po prostu sobie wejdźcie i sprawdźcie. Nie trzeba się nawet łączyć Waszym portfelem, wystarczy go tam wkleić i zobaczyć, czy macie jakieś punkty, ponieważ żadnych tokenów jeszcze tam nie ma.
No i dalej mamy tutaj grube informacje od Ink. Od Ink, który jest sponsorowany przez Krakena. I właśnie na Krakenie też wyszedł tutaj terminal, gdzie możemy sprawdzić sobie naszą punktację, ale mamy konkretny dashboard od InkChain. Wygląda on generalnie tak. Bardzo on mi przypomina ten sam dashboard, który był wcześniej na Sonic. Możemy tutaj sobie zobaczyć aplikację i tak jak widać na Nado, jak i również na Tidro mamy tutaj airdrop. Więc używając tych dwóch aplikacji na pewno dostaniecie airdrop i to nie będzie airdrop Nado czy Tidro, to będzie airdrop konkretnie od Inka. I to jest właśnie post od Kraken Pro, gdzie tutaj również możemy sobie sprawdzić, ile mamy nabitych punktów używając Kraken Pro. Ja niestety nie mogę się zalogować, ponieważ jestem w tym momencie w Indonezji. Już się w ogóle zrobiło trochę ciemno, bo tutaj robi się ciemno około 6 mniej więcej jest zachód słońca i niestety nie mogę się tam zalogować, nie mogę sprawdzić ilości swoich punktów. Jednak jeśli nie macie jeszcze konta na Kraken Pro, to oczywiście sprawdź link w opisie. Działamy tutaj pod konkretny airdrop, ponieważ co wynika z tokenomii, to jest to, że przeznaczyli na ten airdrop 45% swojego supply. Gdzieś to tutaj miałem. No nie mogę tego znaleźć, ale tutaj widzę, że ta kampania ma trwać do września, także jeszcze mamy trochę czasu, żeby tam podziałać na tym łańcuchu. Generalnie, jeśli jeszcze nie masz tam środków, to polecam sprawdzić to wideo, ponieważ omawiałem już Inka 2 razy na swoim kanale, a do tego giełda Kraken jest w pełni regulowana przez Mika. Do tego mają swoją własną kartę, która daje 2% cashbacku, także na pewno jest warto się tym zainteresować. I 45%, tak jak wspomniałem, idzie do community i później kolejne 20% supply ma iść na DeFi farming. Także nawet po airdropie będzie coś tutaj do zebrania. I ostatnio również wspominałem o launch poolu na BitGecie i później pojawił się tutaj Pool X. Ten Pool X skończy się za jakieś 2 dni. Tutaj możemy zablokować sobie tokeny Ethereum, jak i również Bitcoina. Jednak za jakieś 40, pewnie jak Wy już to oglądacie, to odpalił się nowy, świeży Pool X, gdzie mamy taką samą liczbę tokenów Night, więc mamy w sumie 9 milionów do podziału. Sugeruję, żeby przerzucić swoje tokeny na ten świeży pool i tam również będziemy mogli farmić przez kolejne 5 dni. Także dostaliśmy kolejne 9 milionów tokenów Night do sfarmienia. Ja akurat jakiejś dużej puli Ethereum czy Bitcoina tam nie trzymam, ale po prostu mam tam to, czym sobie od czasu do czasu handluję. Także fajnie, żeby to coś ekstra zarobiło. A z tego co widziałem, to ta pula na Ethereum zarobiła około 5%, ta pula na Night również między 4 a 5%. Night to jest w ogóle L1, która jest zrobiona przez Charlesa Hoskinson, czyli CEO Cardano ADA. Ja akurat tych tokenów nie sprzedaję, stwierdziłem, że poczekam i zobaczę, co tutaj się właściwie wydarzy. Bo jak wiadomo, te tokeny, które mają swoją prywatność, ostatnio radzą sobie dość dobrze, a to jest taki świeży projekt, który wydaje mi się, że ma potencjał, ale to nie jest porada inwestycyjna. Lecimy dalej i tradycyjnie kącik reklamowy, bo musicie pamiętać o tym, że partnerem tego kanału jest zen.com, czyli jeden z najlepszych procesorów płatności w Polsce, gdzie macie konto multiwalutowe, gdzie macie dostępną kartę. A gdyby chciałbyś skorzystać z Zen Pro, wystarczy, że wpiszesz Michu Zen przy rejestracji, wtedy masz 90 dni do korzystania i widziałem, że tutaj będą jakieś grube newsy, jednak nie mogę jeszcze o tym wspominać. Aplikacja Zen jest naprawdę pomocna przy operowaniu waszymi finansami. Używam Zen Pro od bardzo dawna i naprawdę sobie chwalę. Do tego mają integrację z takimi giełdami jak na przykład Bybit, Binance
Binance czy BitGet, gdzie macie wpłaty po prostu instant. Także Zen.com polecam. A poza tym macie tutaj drugą sprawę, o której musicie pamiętać w Polsce, ponieważ macie jeszcze 17 dni na dostarczenie waszych raportów do Urzędu Skarbowego, ponieważ trzeba się rozliczyć z podatków, a aplikacja Paycoin Tax to jest właśnie taka aplikacja, która Wam w tym pomoże. Mają tutaj mnóstwo różnych integracji z największymi kryptowalutowymi giełdami. Także jeśli chciałbyś skorzystać, to również wpisując kod MICHU dostaniesz 10% zniżki. I to by było na tyle z tego naganiania. Dzięki wielkie, że zostałeś do końca. Zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Daj znać, że jeszcze tutaj jesteś na tym rynku. Tyle ode mnie. Pozdrawiam z Bali. Niedługo wracamy. Siemanko, pozdrówki. Yo!